Cześć, witam Was na dzisiejszej lekcji, gdzie skupimy się na jednym z pilatesowych problemów, którym jest ból szyi w trakcie wykonywania ćwiczeń. Więc porządnie sobie tą głowę rozgrzejemy, pokażę Wam sposoby, jak sobie radzić z tym, gdzie podkładamy ręce, jak to trochę wytrenować i popracujemy też trochę tą szyją. Więc zaczynamy sobie w pozycji siedzącej. Usiądę bokiem do Was, żebyście widzieli, w razie czego o jakie ruchy mi chodzi. Siedzimy sobie tak, żeby było wygodnie, plecy wyprostowane i teraz zapracujcie Waszą głową. Postarajcie się wyciągnąć, wydłużyć czubek głowy do góry. Czubek głowy jest tu, tak tylko przypominam, bo niektórzy podnoszą wzrok do góry. Czyli patrzę przed siebie, wyciągam czubek głowy i rozluźnij. I znowu spróbuj wyciągnąć czubek głowy, oddal minimalnie barki od uszu, rozluźnij. Jeszcze ze 2 razy spróbuj urosnąć, wydłużyć tył szyi, rozluźnij i jeszcze 1 raz. I rozluźnij. Teraz zapracuj swoją głową. Postaraj się ją wysunąć do przodu i wsunąć mocno do tyłu, tak jakbyśmy robili drugą brodę. Wysuń głowę w przód i wsuń. I wysuń. I wsuń i jeszcze. Wsuń jeszcze 2 razy przód. I tył i jeszcze 1 raz przód. I tył. I teraz zostaw tą głowę delikatnie wsuniętą do tyłu, czyli nie za mocno przód, ale też nie za mocno tył. Patrzysz przed siebie, starasz się, żeby linia wzroku była skierowana do przodu, nie do góry i nie na dół. I teraz zapracuj swoimi barkami. Podciągnij je w górę i opuść dół. Góra i dół. Staraj się już nie zmieniać pozycji szyi i dół. Jeszcze 2 razy. I jeszcze 1 raz. Ok. I teraz zapracuj swoją prawą łopatką. Przesuń ją do przodu, przez górę i do tyłu, przez dół. Dawaj do przodu, czyli takie malutkie krążenie, jakbyśmy w tych łopatkach robili. I w drugą stronę 3 ruchy. Krążenia łopatką. I druga łopatka. Obracam się przodem do Was, do przodu. Czyli takie 3 małe krążenia, podciągasz, starasz się przerzucić do przodu, obniżasz i przerzucasz do tyłu. I druga strona. 2 i 3. Dobra. I teraz spróbuj się jeszcze wyciągnąć tym czubkiem głowy. Broda delikatnie cofnięta w stronę mostka, ale bez drugiej brody. I teraz na tym wydłużeniu szyi możesz się podeprzeć rękoma, tak żeby było Ci wygodnie. Skręć głowę w jedną stronę. Pilnuj, żeby wzrok pracował na jednej linii. Skręć się w drugą stronę. I wróć przez środek. I skręt. I środek. I skręt. I przez środek. Jeszcze 2 razy skręt. Środek. I skręt. Środek i jeszcze po razie. I wróć. Ok. I ostatnie już ruchy szyi, zgięcia boczne. Siedzisz wygodnie, wyciągnięty czubek głowy, broda delikatnie cofnięta w stronę mostka. I teraz daj ucho do barku. I wróć. I druga strona. Pilnuj, żeby nie stracić tego ustawienia szyi, żeby ta głowa nie wyjechała Ci do przodu, czyli nie robisz tego w ten sposób, tylko staraj się cały czas przechodzić przez środek. Wydłużać czubek głowy, wydłużać tył szyi. I delikatnie głowa jest cofnięta do tyłu, tak żeby ta szyja pracowała, ale nie wyjeżdżała nadmiernie do przodu, bo to jest ten najczęstszy problem, który mamy z tą szyją. Jeszcze po razie. Ostatni raz. W prawą wróć i w lewą wróć. Ok, dobra. Idziemy do pozycji leżących, które są trochę trudniejsze, dlatego że tu grawitacja nam trochę przeszkadza albo i pomaga w tym, żeby zapracować tą szyją. Więc teraz rozstawcie sobie nogi na szerokość bioder. Zaplatamy palce stóp, palce rąk, zaplatamy, podkładamy do tyłu na potylicę. Łokcie szeroko. Teraz przypilnuj tego, żeby Twoje środkowe plecy nie uciekały do góry, ani żebra nie uciekają do sufitu, tylko starasz się żebra ściągnąć w stronę bioder, zostawić neutralną jak najbardziej miednicę i ręce trzymasz z tyłu za głową zaplecione. Łokcie delikatnie podnieść do góry, czyli nie rozpłaszczaj ich szeroko na macie, tylko podnieść delikatnie do góry, będzie łatwiej wchodzić w zgięcie. Teraz unieś głowę, spójrz na pępek,
Postaraj się pociągnąć jeszcze trochę rękoma głowę, ale jednocześnie też pchnij głowę w ręce. I powoli odkładasz głowę, nie odkładaj łokci. Głęboki wdech z wydechem w górę. Zwróć uwagę na swoją miednicę. Zwróć uwagę na dociążenie obu bioder, tak żeby oba były tak samo mocno dociążone. I wróć, odstaw. Jeszcze 4 razy, dawaj górę. Zegnij się pod żebrami, pchasz głową minimalnie w ręce i odstaw. 3 razy, góra z wydechem, pępek w stronę kręgosłupa. Staraj się jeszcze mocniej dźwignąć środkowymi plecami i odstaw. Jeszcze 2 razy, góra. Przytrzymaj, pępek w stronę kręgosłupa i odstaw. I ostatni raz, góra, przytrzymaj chwilkę, zostań tu i teraz w tej pozycji spróbuj skręcić się wzrokiem w prawą stronę. Wróć do centrum, głowa cały czas podparta, skręć głowę w lewą stronę. Wróć do centrum, łopatki cały czas dźwignięte. Dawaj jeszcze po 2 razy, prawo. Wróć, lewo. Wróć, jeszcze po razie, prawo. Wróć, zginaj pod żebrami, lewo. Wróć i odstaw. Wyciągnij sobie ręce, wyciągnij sobie nogi w dal, poprzeciągaj się trochę. Ok. I teraz wejdziemy sobie do setki. Setka jest pracą ręki, ale tutaj, żeby pomóc sobie trochę z tym podporem głowy, zrobimy sobie najpierw setkę na jedną stronę, pracując jedną ręką, później na drugą. Czyli tak, łączymy kolana razem. Nie będziemy dzisiaj wyciągać nóg, skupiamy się na szyi. Jedną rękę prawą wyciągnij do góry do sufitu, lewą podkładasz do tyłu na potylicę, czyli ona zostaje z tyłu za głową. Ten lewy łokieć niech będzie delikatnie dźwignięty do góry, żeby było trochę łatwiej się zgiąć. Teraz z wydechem przenieś rękę do wysokości biodra, unieś głowę, patrzysz sobie na kolana, żeby nie gnieść brody w stronę mostka, przypilnuj neutralną miednicę i pracujesz prawą ręką do setki. Wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, zginaj mocniej pod żebrami, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, 2 cykle, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, ostatni, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5 i odłóż. Zmień ręce. Prawa ręka do tyłu za głowę, lewa ręka do góry do sufitu. 50 za nami, czyli jeszcze 50 powtórzeń oddechowych. Znowu łokieć delikatnie skierowany do góry, zegnij się pod żebrami, unieś głowę, spójrz na pępek, wyciągnij lewą rękę mocno w dal i pracujesz lewą ręką. Wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, 3 cykle, zginaj pod żebrami, wydech, 2, 3, 4, 5, 2 cykle, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, ostatni, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5 i luz. Odkładamy głowę. Dobra, przyciągamy nogi w stronę klatki piersiowej, wbujamy się w przód do siadu. Wejdziemy sobie do roll-upa, ale wyprostujemy sobie nogi w kolanach, nie będziemy schodzić za nisko, więc pilnujcie tego, żeby cały czas czuć brzuch i cały czas czuć odczucie w głowie, która naciska delikatnie do tyłu. Zmięknij minimalnie w kolanach, czyli one niech będą sobie delikatnie zgięte, pięty osadzone na macie. Znowu zaplatamy palce dłoni, tak jakbyśmy chcieli podciągnąć włosy z tyłu głowy delikatnie do góry, tak żeby trochę wydłużyć tą szyję. Łokcie są skierowane do przodu. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie niekomfortowa, możesz sobie ugiąć nogi w kolanach i zostawić stopy na macie, albo wyciągnij nogi całkowicie do wyprostu. Ok, i teraz postaraj się dać brodę lekko w stronę mostka, pchnij środkowe plecy w tył, podwiń ogonek i teraz zacznij rolować się do dołu, trzymasz zgięcie, ale pilnuj tego, żeby głowa też naciskała w ręce. Nieduży ruch, zatrzymaj, ogon podwinięty i teraz trzymaj cały czas głowę wciskającą się w ręce, kiedy wracasz z powrotem do przodu. Zatrzymaj, ogon podwinięty, głowa się lekko wciska w ręce i teraz na tym powoli zroluj do dołu. Podwijaj ogonek, pchaj środkowe plecy do tyłu, pchaj pięty w dal, przytrzymaj jeszcze chwilę i powoli wracasz.
Weź głęboki wdech. Z wydechem głowa naciska cały czas na ręce. I powoli podwijasz ogon, rolujesz się do dołu. Tyle, ile czujesz, że będzie dla Ciebie ok, ale nieduży zakres ruchu. Głowa się cały czas wciska w ręce i teraz wciskając głową w ręce, powoli wracasz i sięgnij jeszcze mocniej w przód. Jeszcze zaokrągleniem głowa pcha w ręce, wydłuża Ci odcinek lędźwiowy. Ostatni raz podwiń ogon. Tak jest, zatrzymaj pępek w stronę kręgosłupa i wracasz. Wciskasz głowę w ręce, ogon podwinięty. Super, chwyć się za swoje nogi i delikatnie pobujaj się przez boki. Ok, teraz wracamy sobie do leżenia. I znowu wejdziemy w ćwiczenia, gdzie musimy podnieść głowę do tego, żeby spojrzeć na pępek i spróbujemy sobie tutaj pomóc. Najpierw single leg stretch. Wyciągnij sobie lewą nogę ze stawu biodrowego, oprzyj ją o matę. Teraz prawą nogę przyciągnij w stronę głowy, przyciągnij ją mocno rękoma. Na to postaraj się dać łokcie szeroko i unieść głowę tak, żeby czuć, że zginasz się pod żebrem. I teraz zatrzymaj, zostań tu. Spróbuj jeszcze nacisnąć nogą mocniej w ręce i jeszcze odepchnąć się środkowymi plecami od maty, żeby dźwignąć się mocniej w górę. Zatrzymaj, noga się mocno napina, tak jakby chciała napierać tutaj w górę. Kolano pcha do przodu, tak żeby wykorzystać siłę nóg do tego, żeby utrzymać to zgięcie i powoli odstaw, zamień nogi. I znowu napierasz nogą, jakby chciała naciskać w sufit, nogą, jakby chciała wystrzelić w przód. I teraz na tym spróbuj unieść głowę, spojrzeć na pępek, czyli noga jest napięta. Drugą nogę możecie sobie odstawić. Trzymaj, poślady ściśnięte, jeszcze spróbuj się trochę zgiąć, jeszcze spróbuj się trochę zgiąć. Ok, i powoli odstaw głowę, trzymaj żebra ściągnięte i zamień. Jeszcze po razie na nogę. Noga napiera w jedną, w drugą stronę. Na tym unieś głowę i sięgnij wzrokiem. Neutralna miednica, łokcie szeroko i odstaw głowę, odstaw nogę. I teraz unieś głowę, napierasz. Tak jest. I postaraj się użyć tej nogi, która pomoże Ci w tym, żeby uwolnić trochę szyję, napiąć trochę mocniej brzuch i jeszcze mocniej zgiąć się pod żebrami. Ok. I odstaw. Przyciągnij obie nogi w stronę klatki piersiowej, chwyć pojedynczo za kolana i zapracuj kółka, żeby trochę rozluźnić stawy biodrowe. Ok, idziemy do double leg stretcha. Teraz przyciągnij obie nogi, chwyć się w połowie piszczeli i znowu ta sama akcja. Napierasz piszczelami, napierasz nogami. Teraz na tym spróbuj dźwignąć głowę, zatrzymaj. Wklej odcinek lędźwiowy, zwiń się mocno w pozycję kuleczki i teraz zatrzymaj. Daj sobie prawą rękę do tyłu i spróbuj jeszcze delikatnie mocniej podciągnąć tą głowę w stronę kolan, ale jednocześnie niech głowa pcha w ręce. Ok, zamień rękę, sprawdź znowu to ustawienie, czyli znowu podciągnij mocniej głowę w stronę nóg, ale pchnij też głową w ręce, tak żeby poczuć rozciąganie z tyłu szyi. Ok, i zatrzymaj tu. I teraz na tym naraz wyrzuć tylko ręce, przytrzymaj, odcinek lędźwiowy się wkleja, brzuch jest napięty i przez bok przyciągnij. Pępek w stronę kręgosłupa, zawiń ogonek, zginaj się pod żebrami. Masz się zaokrąglić tutaj dzisiaj. I dawaj na raz, wyrzuć ręce, przytrzymaj i przez bok przyciągnij. 3 razy. Wyrzuć ręce, przytrzymaj i przez bok przyciągnij. Jeszcze spróbuj się mocniej zgiąć. Jeszcze napierasz nogami jak w single leg stretchu. Dawaj 2 razy. Raz wyrzuć ręce, przez bok przyciągnij, jeszcze się zegnij. Ostatni raz. Raz wyrzuć ręce i przez bok przyciągnij. Odstaw nogi, wyciągnij sobie je do wyprostu. Wyciągnij sobie ręce z tyłu do wyprostu i się troszeczkę rozciągnij. Czyli w tym up series mocno wykorzystujemy nogi do tego, żeby wymusić większe zgięcie pod żebrami i faktycznie lepiej w tych żebrach się zgiąć. Dobra, idziemy do scissors, trzeciego ćwiczenia z up series. Unieś głowę, spójrz na pępek. Wyprostuj obie nogi do góry, do sufitu. Jeżeli nie masz tyle wyprostu, możesz je delikatnie zgiąć w kolanie. Teraz przyciągnij w stronę głowy jedną nogę, drugą wyciągnij w dal. Ta wyciągnięta w dal macie wydłużać z miednicy. Teraz spróbuj pociągnąć nogę jeszcze mocniej na siebie, ale głową znowu szukasz
podparcie, czyli tak jakbyśmy szukali odłożenia tej głowy gdzieś do tyłu. Zatrzymaj, jeszcze trochę pociągnij nogą, rozluźnij barki, z wydechem zamień nogi. Zatrzymaj. Prawą nogą szukaj ustawienia miednicy, lewą nogą napieraj sobie w ręce dla zgięcia pod żebrami. Ręce luźne, barki luźne i zamień. Przytrzymaj jeszcze chwilę i zamień. Przytrzymaj chwilę i zamień. Ostatni raz przytrzymaj chwilę i zamień. Ugnij nogi w kolanach, odstaw stopy. Możesz się chwycić za kostki, dać sobie pięty troszeczkę bliżej i zapracuj nogami. Jedno kolano do środka, drugie lekko na zewnątrz, tak żeby trochę większego luzu w biodrach nabrać. Ok. Double leg lower lift, który zrobimy sobie dla zgięcia pod żebrami i dla odcinka szyjnego. Odstawiasz stopy. Nogi zgięte w kolanach leżą na ziemi. Ręce zaplecione z tyłu za głową. Łokci nie dawaj szeroko, tylko delikatnie podnieś je w kierunku sufitu. Ok, normalnie double leg lower lift robimy nogami na 3, opuszczając do dołu. Teraz zapracujemy sobie tułowiem na 3, podnosząc tułów do góry. Neutralna miednica z wydechem przednie żebra w tylne. Teraz dawaj na 3, podnosisz tułów w górę. Dźwignij raz. Dźwignij 2, dźwignij 3 do docelowej pozycji. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Neutralna miednica. Patrzysz na spojenie łonowe albo na kolana i na raz odkładasz do dołu. Łokcie cały czas w górze. Dawaj raz, dawaj 2, dawaj 3. Pogłębiasz zgięcie, przytrzymaj. Patrzysz na pępek lub na swoje kolana. Trzymaj jeszcze chwilę, jeszcze się zginaj pod żebrami i opuść dół. 3 razy. Raz, 2, 3. Spójrz na pępek, tak jest ogonek odwinięty i otwórz się plecami 2 razy. Raz, 2, 3. Przytrzymaj chwilę, postaraj się lekko głowę wciskać w ręce, a na maksa zaangażować swój brzuch i na raz. Odłóż kręgosłup ostatni. Dawaj raz, dawaj 2, dawaj 3. Pępek w stronę kręgosłupa. I odstaw. Ok, super. Czyli robota dla zgięcia pod żebrami wykonana. I teraz wejdziemy sobie do criss-crossa, czyli ostatniego ćwiczenia z ab series. Zapracujemy sobie tą głową trochę w skrętach. Tym razem znowu zostawiamy nogi. Może, żeby pogłębić skręt, wyprostujemy sobie prawą nogę w dal, lewa noga będzie zgięta w kolanie. Zmienię odwrotnie. Lewa noga z przodu, prawa zgięta, żebym najpierw zrobiła przodem do Was. Ok, obie stopy leżą. Obie stopy są ustawione na poincie. Teraz na raz znasz ten ruch, zegnij się pod żebrami i zostań. I teraz na 2 głowa się cały czas wciska w ręce. Spróbuj się obrócić za Twoim łokciem. Tak jest, obracasz się za prawym łokciem i teraz wyciągnij lewą rękę i spróbuj jeszcze się odepchnąć lewą ręką od nogi, żeby pogłębić trochę skręt, ale jeszcze się zginasz pod żebrami, głowa się wciska lekko w rękę, czyli cały czas ma podpór i odkręć do centrum 2 razy na tą samą nogę. Z wydechem skręć się w prawo. Lewą ręką dotykasz od zewnętrznej strony prawej nogi. Spróbuj się od niej odepchnąć, żeby jeszcze trochę odkręcić. Spróbuj spojrzeć za łokciem, ale głowa cały czas się wciska w ręce. Wróć do centrum, zegnij pod żebrami. Ostatni raz. Skręt i sięgnij. Spróbuj jeszcze mocniej się odepchnąć, jeszcze mocniej się zgiąć pod żebrami. Patrzysz za łokciem. Wróć do centrum. Odłóż chwilę, odpocznij, wyciągnij sobie ręce do tyłu. Ok, czyli pamiętajcie, że skręt i odpychanie chcemy osiągnąć przez zgięcie, czyli nadal trzymamy zgięcie pod żebrami. Dobra, zmieniamy nogę. Ręce zaplecione z tyłu za głową. Prawa noga leży, odpoczywa. Lewą zegnij, postaw stopą. Zegnij się pod żebrami, unieś głowę, spójrz na pępek. Teraz skoro to jest lewa noga, skręcamy się w lewo. Zatrzymaj, wyciągnij prawą rękę, napierasz nogą na rękę, postaraj się jeszcze mocniej sięgnąć i wróć, odkręć do centrum. 2 razy z wydechem skręt. Zatrzymaj, ręka, napierasz nogą na rękę, ręką na nogę, odkręcaj się jeszcze mocniej, wróć do centrum.
Ostatni raz zgięcia pod żebrami, skręt. Napieraj nogą na rękę, ręką na nogę. Jeszcze spróbuj spojrzeć mocniej za łokciem. Wróć do centrum, odkręć, odstaw. Super. Wyciągnij sobie ręce do tyłu, pobujaj się trochę nogami. Pozwól sobie na dziurę między plecami a matą, żeby trochę wejść do wyprostów, nie tylko do zgięcia. Ok. I przechodzimy sobie na brzuch. Obracamy się na brzuch. I teraz połóżcie sobie czoło na macie. Stopy leżą na macie, pępek w stronę kręgosłupa, ogonek podwinięty, przednie żebra w tylne. I teraz daj prawą rękę pod czołem, lewą rękę zostaw wyciągniętą w dal. Ok, i teraz nogi cały czas wciśnięte w matę. Spróbuj najpierw dźwignąć tą swoją wolną rękę, czyli lewą rękę delikatnie w górę. Czoło leży na ręce, cały czas się będzie w nie wciskać, ale delikatnie, tak żeby móc zaaktywować plecy do ruchu i tył szyi do ruchu. I teraz podwiń ogon, napnij brzuch, pępek w stronę kręgosłupa i zacznij dźwigać klatkę piersiową do góry. Zatrzymaj, nieduży ruch. Lewa ręka wyprostowana Cię wyciąga. Ogon Cię podwija. Głowa się wciska lekko w ręce. Zamień ręce i odłóż. Zatrzymaj. Prawa ręka Cię wyciąga w dal. Ogon podwinięty, przednie żebra w tylne. Dźwignij w górę, tyle ile jesteś w stanie. Zatrzymaj. Czoło lekko się wciska w ręce, ale głowa nie ucieka. Zamień i odstaw. I znowu. Podwiń ogon, żebra ściągnięte. Dźwignij górę. Tak jest. Przytrzymaj chwilę. Pępek w stronę kręgosłupa. Zamień ręce i odstaw. Ostatni raz. Dźwignij w górę. Pępek w stronę kręgosłupa. Zamień ręce i odstaw. Ok, wejdź do pozycji dziecka, czyli dłonie przy klatce piersiowej. Odepchnij się i wejdź na chwilę do pozycji dziecka. Rozciągnij plecki. Spróbuj podciągnąć łopatki, barki pod uszy, tak żeby maksymalnie rozciągnąć plecy. Jeszcze weź głęboki wdech i powoli wróć. Ok. Jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałam z Wami zrobić, to będzie neck pull. Wyciągniemy sobie nogi do wyprostu. I teraz chcę, żeby te nogi były otwarte na szerokość Waszych bioder. Czyli nie szerokość maty, tylko szerokość bioder. Spróbuj trzymać nogi wyprostowane. Wyciągnij pośladki trochę mocniej za siebie i zapleć ręce z tyłu za głową. Ok, i teraz otwórz na maksa łokcie, tak żeby wyprostować się, wyciągnąć czubkiem głowę. Ok, teraz głowa naciska w ręce i na tym wychyl się w tył, przednie żebra domykają się w tylne i wróć w przód. I znowu wychyl w tył, głowa się wciska w ręce i wróć w przód. Ostatni raz wychyl w tył i wróć w przód. Zrób luźny skłon w przód. Ok, pamiętaj, żeby spróbować pchać głowę tam, gdzie masz ustawione ręce, to będzie pomagało Ci też się ustawić. Dobra, wracamy. I teraz to ten sam ruch, czyli będziemy wychylać się do tyłu, ale przełóżcie sobie ręce od przodu, łokcie szeroko, barki oddalone od uszu. I teraz wychyl w tył, przednie żebra w tylne i wróć delikatnie naciskając czołem na ręce. 2 razy. Dawaj wychyl w tył, przednie żebra w tylne i wróć delikatnie naciskając dłońmi na ręce. Ostatni raz, czy dłońmi na ręce, czołem na ręce. Wychyl tył, przytrzymaj i wróć. Czoło pcha w ręce i luźny skłon w przód. Ok. Teraz rozstaw nogi szerzej na szerokość maty. Ręce zaplecione. Ustaw łokcie delikatnie, tak żeby kątem oka je widzieć. Głowa wydłużona. I teraz podwiń ogonek i zacznij powoli rolować się kręgosłupem do dołu, do dołu, do dołu, do położenia na macie. Zostaw łokcie w tym samym miejscu.
unieś głowę, stopy flex. Teraz postaraj się dźwignąć w górę, pępek w stronę kręgosłupa. I teraz wciskając głową w ręce, postaraj się zejść jak najniżej jesteś w stanie. Czyli zanurkuj między swoje kolana, podwijając ogon, cały czas wciskając głowę w ręce tyle, ile jesteś w stanie. Sięgnij raz, sięgnij dwa, sięgnij trzy i wroluj się kręgosłupem. Do wyprostu łokcie zostają w tym samym ustawieniu. Teraz znowu od ogona. Głowa się lekko wciska w ręce. Powoli zacznij się zawijać w tył. Odkładasz się do tyłu. Teraz unieś głowę. Głowa się wciska w ręce. Powoli wyroluj się w przód. Ogon cały czas jest zawinięty. Staraj się sięgnąć, jakbyśmy chcieli sięgnąć czołem między nogi, to jak najdalej, ale z podwinięcia ogona, ze środkowych pleców, z głowy, która pcha w ręce. Teraz sięgnij raz, sięgnij dwa, sięgnij trzy i z powrotem wróć do góry, do wyprostu. Ostatni raz. Podwiń ogonek, środkowe plecy. Zroluj się powoli do dołu na napiętym brzuchu. Tak jest. Odłóż głowę, weź głęboki wdech z wydechem. Podnieś głowę, spójrz na pępek, nie gnieć głowy, piłeczka tenisowa między brodą a mostkiem. Sięgnij w dół, sięgnij w dół, sięgnij w dół i wyroluj się z powrotem do góry. Ok, luz, puszczamy. Delikatnie pracujemy sobie pośladkami, podnosimy górę-dół, tak żeby rozluźnić trochę biodra. I już ostatnia rzecz, którą zrobimy, spine twist. Złącz nogi razem. Zapleć ręce z tyłu za głową. Teraz plecy są wyprostowane, łokcie szeroko, ale tak, żeby widzieć je kątem oka. Ok, i teraz żadna z nóg nie wysuwa się. Pilnuj miednicy, skręć się, zatrzymaj. Teraz spróbuj ten ruch dokręcić wzrokiem, czyli dokręcasz szyją. Spróbuj ten ruch dokręcić jeszcze wzrokiem. I spróbuj ten ruch dokręcić jeszcze wzrokiem. Wróć do centrum. Weź głęboki wdech, plecy proste. Z wydechem skręć, zatrzymaj. Dokręć wzrokiem, spójrz jeszcze mocniej w tył. I jeszcze mocniej w tył. I jeszcze mocniej w tył. Wróć do centrum, wyrośnij plecami. 2 razy. Głęboki wdech i z wydechem skręt. I sięgnij. I sięgnij. I wróć do góry. I jeszcze raz z pomocą wzroku skręt, czyli dokręć. I sięgnij, niech ta szyja się mocniej skręci. I sięgnij. I jeszcze sięgnij. I wróć do góry, do wyprostu. I luz. Ok. I na dzisiaj, słuchajcie, tyle. Także trening dla szyi. Mam nadzieję, że będzie on trochę pomocny, zwłaszcza w momentach, kiedy na pilatesie czujecie tą siłę. Trzeba trochę popracować nad wzmocnieniem tego zgięcia pod żebrami, ale także nad ustawieniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Dajcie znać, jak się czujecie po tym treningu, jak wasze szyje. Trzymajcie się, do zobaczenia.